Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, jak odkamienić oraz wyczyścić ekspres Saeco Gran Aroma. Pozornie czynność prosta, ale warto zagłębić się w tajniki i szczegóły. Mam nadzieję, że mój film ułatwi Wam proces odkamieniania i czyszczenia ekspresu, więc zapamiętajcie link do mojego filmu. Ponieważ tych czynności jest wiele i aby filmu nie przedłużać, dzisiaj pokażę, jak wyczyścić blok zaparzający, pokażę cały proces usuwania kamienia i jak wymienić filtr wody oraz udrożnić kanał nasypywania kawy. Można to zrobić przy pomocy zwykłej łyżki lub patyczka drewnianego. Latarka umożliwi sprawdzenie, czy wszystko zostało już wyczyszczone. To miejsce czyścimy raz w tygodniu. Wyciągam zbiornik wody, naciskam przycisk, otwieram drzwiczki i wyciągam blok zaparzający. W tym miejscu jest kolejny przycisk, który odblokowuje cały blok. Po wyjęciu zobaczcie, ile tu się zbiera kawy. To wszystko należy wyczyścić, umyć pod bieżącą wodą, żeby nie było więcej osadów. Czyścimy również tą komorę wewnętrzną i wszystkie ścianki, które są w pobliżu bloku zaparzającego. Aby dokładnie umyć blok zaparzający, zalecam użycie pędzelków o różnych rozmiarach. W trakcie mycia warto przesunąć tą żółtą dźwignię w celu dokładnego umycia poszczególnych części. Wszystkie ruchome części powinny być uwolnione z osadów kawy. Na bocznej ścianie bloku zaparzającego wytłoczona jest mikroinstrukcja. Mycie bloku zaparzającego co 7 dni, smarowanie bloku zaparzającego co 2 miesiące lub po zaparzeniu 500 kaw, odtłuszczanie bloku zaparzającego co 2 miesiące lub po zaparzeniu 500 kaw. Bardzo ważne jest, aby dokładnie umyć sitko wewnątrz bloku zaparzającego. Tutaj też czyścimy. Za pomocą ściereczki i pędzelka wyczyszczę teraz osady z kawy w komorze bloku zaparzającego. Aby dokładnie umyć te elementy, warto użyć pędzelka. Po zakończeniu mycia można teraz przystąpić do zamontowania bloku zaparzającego. Zwróćcie jednak uwagę na ułożenie strzałek kierunkowych. One muszą być skierowane naprzeciwko siebie. Takie ułożenie strzałek umożliwi założenie bloku do wnętrza ekspresu. Ważne jest, aby proces usuwania kamienia zrobić co 3 miesiące lub według wskazań urządzenia, ale istotne jest, aby to zrobić przed wymianą filtra wody. Rozpocznę teraz proces usuwania kamienia. Najpierw zdemontuję filtr wodny i wleję środek, który jest do tego celu dedykowany, firmy Saeco. Może być również użyty firmy Philips. Jest to koncentrat, który wlewamy do zbiornika
Ma załączoną instrukcję, a następnie uzupełniamy wodą do poziomu, który zaraz zademonstruję. Do tego poziomu uzupełniamy w zbiorniku wodę przed rozpoczęciem czyszczenia. Następnie zakładamy zbiornik do urządzenia i możemy rozpocząć proces odkamieniania. W menu wybieramy trzecią pozycję z góry i ekspres przeprowadzi nas przez cały proces odkamieniania. Na wyświetlaczu opisane są po kolei czynności do zrobienia. To wszystko wcześniej zrobiłem, więc przyspieszę film, żeby nie przedłużać jego projekcji. Za chwilę rozpocznie się proces, który trwa do 30 minut. Oczywiście film jest skrócony. Proces gotowy. Zostaje jeszcze przepłukanie układu obiegu wody. Płukanie z pozostałości środka nastąpi automatycznie. Pozostaje nam jeszcze opłukać tacki ociekowe oraz aktywować filtr wodny. W opakowaniu filtra załączona jest również instrukcja aktywacji filtra. Filtr wody wymienia się co 3 miesiące albo gdy wyświetli się komunikat na panelu ekspresu. Potrząsamy energicznie filtrem i zanurzamy go w naczyniu, oczywiście otworem do góry, tak żeby powietrze, które jest w filtrze, uwolniło się i żeby filtr został napełniony wodą. Następnie umieszczamy go w zbiorniku ekspresu napełnionym wodą, tak żeby umieszczony był do góry otworem. Przekręcamy go w taki sposób, aby nie wprowadzić przypadkowo powietrza do otworu tego filtra. Ochroni to pompę wodną i nie doprowadzi do jej uszkodzenia. Wkładamy zbiornik do ekspresu, włączamy proces aktywacji filtra. Druga pozycja z góry. Oczywiście ekspres przeprowadzi nas przez cały proces aktywacji. Te czynności już zrobiłem. Po kolei zatwierdzam poszczególne funkcje, aż do zakończenia ich wyświetlania na ekranie. Podstawiam jeszcze większe naczynie i wciskam start. Po wymianie i aktywacji filtra ekspres gotowy jest już do pracy. W następnych filmach pokażę Wam, jak czyścić i konserwować kolejne podzespoły tego ekspresu. Jak zwykle do oglądania moich filmów serdecznie Was zapraszam. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.